Witam wszystkich. Mam tutaj moją kamerę GoPro Hero 4 Black, którą nagrywałem w zasadzie wszystkie filmy na kanale do tej pory. I być może niektórzy zauważyli, czasami jest gdzieś tam w tle taki dźwięk takiego cykania, takie tyk, 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 tyk. Zazwyczaj starałem się to jakoś edytować, wyciąć albo coś zmodyfikować, żeby nie było tego słychać, no ale niestety chwilami musiałem po prostu zostawić jakieś ujęcie, no i ten dźwięk tam niestety też zostawał. I o co chodzi? Jest to w zasadzie związane z wadą fabryczną. Nie wiem, czy to jest bardziej błąd konstrukcyjny, czy tam błąd designu. W każdym razie jest wada w Hero 4 Black i w Silver chyba też, związana z interferencją Wi-Fi, czy tam sygnału z Wi-Fi. To jest opisywane z mikrofonem, chociaż mi się wydaje, że to nie jest do końca z mikrofonem, ale o tym może za chwilę. Generalnie, jak łatwo zauważyć, ten GoPro Hero 4 Black nie ma ekranu, więc ja używam po prostu aplikacji na telefon, na Androida, który daje mi po prostu podgląd, gdzie jest kamera ustawiona, no i bardzo często nagrywam właśnie z włączonym Wi-Fi z podglądem na telefonie. Niestety efekt jest taki, że jeżeli kamera Wi-Fi działa, która jest chyba gdzieś tu zlokalizowana, no to ona jakieś interferencje powoduje no powiedzmy, że z mikrofonem, który jest tuż obok, i słychać to właśnie na nagraniu jako takie cykanie. I na anglojęzycznych forach, nawet na forum oficjalnym GoPro, jest to nazwane właśnie tak zwany helicopter noise, czyli dźwięk helikoptera. No i tak to właśnie jest określane powszechnie i to podobno jest powszechny problem właśnie w Hero 4 Black i Silver. I rozwiązanie, które się przewija na każdym forum, to jest wymienić kamerę na nowo. Już pominę jakieś tam historie typu opowiadania osób, które miały styczność tam z supportem GoPro, że kazali im nagrywać jakieś tam próbki dźwiękowe, jakieś tam cichych mieszkaniach, za miastem i tak dalej. No oczywiście nie będę się bawił w takie rzeczy, no i ogólnie fora różnotematyczne na temat tego problemu sprowadzają się do narzekania, że GoPro chciwa korporacja i tak dalej, nie chcą wymieniać i tak dalej, albo wymieniają na nową, no i często też ludzie opisują, że na przykład wymienili kamerę na nową, potem na trzecią i czwartą i ciągle to samo jest, więc ogólnie konsensus jest taki, że GoPro jedyne rozwiązanie, jakie oferuje, to jest wymiana kamery na inną. No, co nie trudno się dziwić, jeżeli wszystkie są tak samo skonstruowane, no to wątpię, żeby to cokolwiek pomogło. Aczkolwiek muszę przyznać, że niedługo po zakupie mojej kamery też miałem problem, to znaczy się zawieszała i w sklepie mi ją bez problemu wymienili w ciągu paru dni. No ale to chyba było działanie sklepu, a nie samego GoPro. W każdym razie, tak jak mówię, nie problem, tylko rozwiązanie problemu rekomendowane przez większość użytkowników różnych forów to jest wymienić kamerę, co oczywiście w moim przypadku nie wchodzi w grę. Głównie dlatego, że zakupiłem ją już dość dawno temu, zresztą już wyszła 5, ja ją kupiłem niedługo po premierze, więc to już będzie parę lat co najmniej. No i więc wątpię, żeby ktoś mi to teraz wymienił. A poza tym, no to ja bym jednak wolał naprawić to sam, niż czekać tydzień albo i 2 tygodnie, albo może i nawet dłużej na wymianę, aż ktoś łaskawie przyśle mi inną, w której pewnie będzie ten sam problem. Zatem zacząłem generalnie szukać jakichś technicznych informacji na temat tej kamery. Głównie szukałem informacji, jak ona jest zbudowana w środku, a nawet nie konkretnie na temat tego problemu. Ale przypadkiem trafiłem na rozwiązanie, przynajmniej to, co wygląda na rozwiązanie, jest opisane tak dość pobieżnie w jednym miejscu i nawet potem znalazłem jeden filmik jednego gościa, który to też opisał, jak to naprawiał. Co ciekawe, filmik ma 67 wyświetleń w tym momencie, a jakieś tam filmiki, nazwijmy to blogerów, którzy tylko narzekają, że GoPro im nie chce wymienić kamery, mają po ileś tam tysięcy wyświetleń, więc no cóż, tak teraz ten świat działa. Nieważne. W
W każdym razie ja się oczywiście dowiedziałem, jak to naprawić. Po prostu trzeba dodać ekranowanie do tego, do kamery w środku. No więc to właśnie zamierzam teraz zrobić. Ekranowanie można zrobić na przykład miedzią, zwłaszcza ekranowanie częstotliwości radiowych i jakichś wyższych. Mam tutaj taśmę taką miedzianą, samoprzylepną. Można to kupić oczywiście w rolce, ale ja nie potrzebuję rolki, tylko mały kawałek, więc znalazłem najmniejszy, najtańszy gdzieś na Allegro. Tu jest miedź, nawet można to zmierzyć. Powinna być przewodząca. Także jak widać, prąd przewodzi. No i trzeba wyciąć z niej kawałek, rozebrać kamerę, no i wsadzić tam do środka. Ja już tu wyciągnąłem baterię z niej, także trzeba to podważyć. Można to zrobić jakąś kartą, na przykład kredytową albo czymś plastikowym. Ja tu mam takie plastyki, kiedyś używałem ich do rozebrania telefonu, więc myślę, że będą akurat, żeby nie uszkodzić kamery. Tam pod spodem może być też trochę przyklejona, więc nie można tego szarpać za mocno, żeby się to nie złamało. No, czuć trochę klej, faktycznie trochę go jest. Przycisk powinien w miarę luźno zejść. Trzeba oczywiście uważać, żeby tego nie połamać. No i tutaj są 4 śrubki na rogach. Tutaj jeszcze są 2. Chyba przykryte jakąś warstwą czegoś. To jest chyba ten klej, więc nie powinno być z nim problemu. Ja to wszystko rozkręcę. Także jak widać 3 śruby długie i jedna krótsza w tym rogu. Jeszcze tutaj są 2. Widziałem na filmach, na tym filmie, że goś tu wykręcił te 2, nie wiem czy to jest potrzebne. Z tego co wiem, tutaj jest taka tasiemka. Są 2 konektorki, jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. I ta tasiemka ponoć lubi sobie wypaść i jak wypadnie, to może być potem z nim problem, żeby ją wsadzić, więc może lepiej od tej strony trzeba to wyciągać. Trzeba tylko podważyć ten plastik, żeby wyszły porty. Jak widać, ta tasiemka tutaj jest. No i właśnie mi wypadła. Więc trzeba będzie ją potem wsadzić. Więc niestety problem. Natomiast to jest to, co mówiłem. Antena Wi-Fi. Tutaj jest mikrofon. Zatem tą antenę należałoby jakoś ekranować. Przeciąłem kilka pasków w tej taśmie miedzianej. Trzeba to po prostu tam wykleić. Jedynie to trzeba uważać na te złącza, które są tutaj, ponieważ te złącza się stykają z tymi tutaj nóżkami, więc one się na to nasuwają, więc nie można po pierwsze ich zakryć, a po drugie zetknąć jednego z drugim, żeby nie było zwarcia. Więc tylko na w tym gdzie jest tutaj ten biały papier przyklejony. No i to co widziałem tam na zdjęciach w internecie, no to też ludzie ekranują ten mikrofon tutaj. Jak mówiłem, nie do końca jestem przekonany, czy o to chodziło, no ale mogę to w sumie zrobić. Czemu nie? Na pewno to nie zaszkodzi. W zasadzie to ten ekran powinien być połączony z masą. Tak chyba to powinno zwykle się odbywać. Natomiast nie do końca mam ochotę szukać tej masy w
tym układzie. Pewnie można by było się gdzieś podłączyć do styku baterii, ale z tego co wiedziałem, nawet bez tego jest to w miarę skuteczne. Jak widać, przyklejanie taśmy miedzianej nie jest takie proste, ale dopóki nie jest przerwana, to można być trochę pogięta. Także jak widać, okleiłem tyle, ile się dało, bez stykania się z tymi tutaj stykami na rogach. Tutaj założyłem trochę na mikrofon. Tak jak mówiłem, podejrzewam, że to pewnie jest interferencja gdzieś dalej, ale to może nawet gdzieś na tych kablach. Mniejsza z tym, no już to powinno wystarczyć. Ważne chyba jest, żeby ekranować antenę od wewnątrz, a nie jakiś tam przewód audio. No dobra, mam wszystko oklejone. Tu jeszcze przykleiłem jakieś mniejsze kawałki, żeby był jak najmniejszy odstęp, ale wciąż uważając, żeby te dwa styki były nie zaklejone w żaden sposób i żeby się ta miedź nie stykała. No więc teraz chyba można złożyć. Jeszcze muszę ten kabelek wcisnąć, ale to najpierw może włożę tą kamerę. No i tutaj jest taki konektor w środku. Trzeba tą tasiemkę wcisnąć. To niestety nie jest takie proste. Także jeżeli ktoś, który będzie rozbierał, to radzę po prostu nie odpiąć tej kamery przede wszystkim. Znaczy tej tasiemki. No dobra, minął w zasadzie miesiąc, odkąd nagrywałem poprzednią część. Dlaczego tak się stało? Ponieważ grzebałem tutaj jeszcze potem dość mocno. Kilka razy wyciągałem tą tasiemkę, wciskałem ją ponownie, no i się niestety tutaj przerwała w tym miejscu. Jeżeli się za mocno zegnie, to się przerywają ścieżki, no i w tym momencie mamy spory problem, bo cała ta taśma, więc te przyciski tutaj nie działają, no i mikrofon też. Także kamera jest praktycznie nieużywalna w takiej sytuacji, no i jedyne co można zrobić, no to zamówić nową. Od razu mówię, że to jest... Czy ja ją kupiłem na AliExpress, podpisane było jako oryginał. Zobaczymy. Chociaż po napisach można by faktycznie pomyśleć, że to jest oryginał. W każdym razie chyba można było ją kupić też na Allegro, tylko że tam kosztowała chyba 200 zł, a na AliExpress 60, więc różnica jest spora. Co ciekawe, taka malutka tasiemka przyszła w takim wielkim pudle. Także no nic, będę musiał ją wymienić. No i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że funkcjonalność kamery powróci. Natomiast druga istotna rzecz jest taka, że doszedłem do wniosku, że takie cieniutki paseczek folii miedzianej to jest trochę za mało, żeby ekranować. Być może jest to dlatego, że nie jest ona w tym momencie połączona po prostu z masą w żaden sposób. Natomiast stwierdziłem, że masa jest na jednym z tych styków. Jeżeli tutaj cała ta obudowa jest połączona z masą, ten styk tutaj, jak słychać, jest też połączony. On się łączy z tym tutaj stykiem na antenie, więc myślę, że po prostu połączę ten ekran z masą, tak żeby to wszystko było razem połączone. No i zobaczymy, może to pomoże faktycznie jakoś usprawni ekranowanie tego, no ale najpierw muszę i tak wymienić tą tasiemkę.
Także tak to wygląda, rozkręcone zupełnie. Myślę, że niepotrzebnie wyciągałem ten pręt, który trzyma drzwiczki. Teraz będę się męczył z założeniem tej sprężynki. Natomiast sama ten pojemnik na baterię, wystarczy odkręcić dwie śrubki i lekko rozgiąć ten plastik i go wyciągnąć. No i ta taśma jest tutaj przyklejona, więc teraz sobie założę nową. Ok, taśmę założyłem. Nawet nie było to bardzo skomplikowane. Tak jak myślałem, wciąganie tej klapki nie było potrzebne. Wystarczy odkręcić śrubę, rozgiąć ten plastik i całe to pudełko na baterię nam wychodzi. Taśma jest przyklejona. Opisy są w zasadzie identyczne, więc jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie sprzedają oryginały na AliExpress. No i tutaj jest ten stary mikrofon i ten nowy założyłem. On tu ma jeszcze taką gumkę, którą trzeba tam wepchnąć. Dobra, podłączę teraz tą masę i zobaczę, czy to daje jakiś efekt, no i czy ta kamera w ogóle działa. No dobra, nakleiłem jeszcze kawałki tej taśmy miedzianej. Jeden tutaj jest taki, żeby stykał się z tą masą, która jest tutaj. I to, co należy pamiętać, to że przynajmniej ta moja taśma jest przewodząca tak naprawdę z jednej strony, bo z drugiej jest klej, który prądu nie przewodzi, więc musiałem tutaj tak w zasadzie odwrócić ten kawałek taśmy, taki skręcony kawałek, no i przykleić go tak, żeby był kontakt elektryczny. No trochę tutaj trzeba się nagimnastykować, no, ale to już tam zależy, jaką kto ma taśmę. Najlepiej potem po prostu sprawdzić, czy mamy kontakt elektryczny. No i teraz to poskładam, zobaczę, czy to coś pomogło. Jeżeli nie, to może kolejne warstwy trzeba będzie nakleić. No dobra, myślę, że mogę podsumować. Kamerę złożyłem. Z pierwszych testów wydaje mi się, że wszystko jest ok. Wszystkie przyciski działają, mikrofon działa. Puszczę teraz kawałek dźwięku nagranego z tego mikrofonu tutaj. Od razu zaznaczę, że przy składaniu go założyłem odwrotnie tą gumkę, która tutaj jest wokół tego mikrofonu i ta dziurka zamiast wypaść tam, gdzie był otwór mikrofonu, to założyłem go odwrotnie, więc tutaj trzeba uważać, żeby to się wszystko ładnie zgrywało, bo inaczej będziemy mieć bardziej przytłumiony dźwięk. A poza tym to myślę, że wszystko działa, no, żadnych interferencji nie zauważyłem. Teraz podłączam taki mikrofon. Myślę, że słychać wszystko wyraźnie. Także z tym mikrofonem raczej nie miałem problemów. Interferencje dalej pojawiały się przy tym, ale to jest raczej taki chiński badziew, krótko mówiąc, który w środku ma tylko kawałek drutu, no i mikrofon i to wszystko. Natomiast przy tej przejściówce i przy tym mikrofonie wszystko było ok, także myślę, że jest ok. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. No i podsumowując, przy rozkładaniu należy zwracać uwagę na tą taśmę, żeby jej przypadkiem nie uszkodzić. A co do samego ekranowania, no to przynajmniej kilka warstw tej taśmy takiej miedzianej przykleić, złączyć to z masą, żeby to tworzyło jeden spójny, złączony elektrycznie ekran. No i myślę, że to powinno pomóc. Także dzięki za uwagę. Pozdrawiam.